Cześć, tu Bartek Śliwa. Witam w podcaście UWIK Talks, w którym będziemy łączyć świat biznesowy z technologiami cyfrowymi. W pierwszym odcinku odczarujemy hasło resource managementu, a w zasadzie odczarują je moi goście, Marta Derlatka-Dziedzic. Dzień dobry. I Andrzej Szopa. Cześć, witam was. Dzień dobry. Słuchajcie, żeby nie było tak, że wzięliśmy się znikąd, to najpierw podpytam was o wasze doświadczenia biznesowe. Jak znaleźliście się tu, gdzie się znaleźliście? Co was tu doprowadziło? To może być zbyt długa historia, nie? Może... No to skrócimy. Najważniejsze informacje. To proszę. Marta? Bardzo dziękuję. Słuchajcie, Marta Derlatka-Dziedzic, rzeczywiście od 19 lat jestem w obszarze informatycznym. I on jest od zawsze związany z inżynierią i ze sprzedawaniem. Także to są energetyczne podmioty, telekomunikacja, te komunalne, czyli woda, ciepło. Cały czas gdzieś jest ta informatyka wokół nas. Z Andrzejem mieliśmy okazję się spotkać we wcześniejszym życiu zawodowym, no bo 19 lat to już u mnie troszeczkę. I zawsze była to sprzedaż usług informatycznych. Tak? Czy to były produkty, czy to była usługa dostarczenia czegokolwiek, czy zasobów ludzkich. No tutaj mamy taki obszar General Business Operation, GBO, w którym tak, w skrócie takie, tak szybciutko GBO, więc zajmujemy się lokowaniem albo body leasingiem, czyli lokowaniem godzin albo ludzi na projektach u naszych klientów. I tutaj to jest nasza rola, to jest moje wsparcie tutaj osoby Andrzeja, żebyśmy mogli ten dział stworzyć, uporządkować, poukładać te procesy, bo tych osób troszkę jest. Znaczy, trzeba sobie też powiedzieć, że to, co robimy w tym dziale, to nie jest tylko i wyłącznie zarządzanie zasobami, bo to jest tak naprawdę też trochę występujemy w roli takiego sprzedawcy zastępczego, czyli mamy takich klientów, których firma obsługuje od lat albo wchodzimy w jakąś relację biznesową z danym klientem i to, co robimy dla niego, to jest taka nasza podstawowa oferta, czyli tak naprawdę software development, to, co robi UWIK i wtedy General Business Operation jest takim de facto działem głównym, który obsługuje delivery tego rodzaju kontraktów. Przy okazji powiem, ja nazywam się Andrzej Szopa i w tej naszej firmie jestem ponad 8 lat, a z rynkiem informatycznym na rynku informatycznym jakby pracuję od blisko 30. Nie wiem, czy to dobrze wygląda na tle takiego młodego grona rozmówców, ale nie da się ukryć, że tak. Ja zawsze zajmowałem się sprzedażą usług informatycznych. Wiadomo, że te usługi ta usługa taka zbuildowana często może stać się licencją dla danego klienta, ale de facto sprzedawanie usług ma taką wartość unikalną, że jednak wymaga pewnej interakcji z klientem, pewnego wyjaśnienia, co tak naprawdę możemy dla niego zrobić, jakiego rodzaju doświadczeniami dysponujemy, jakiego rodzaju mamy kompetencje i tak dalej. No i tak naprawdę wykorzystuję to na co dzień w tej pracy, którą robimy w GBO. Okej, musisz mi wybaczyć to pytanie, ale co łączycie z Hugh Jackmanem? Z Hugh Jackmanem dobre pytanie. Swego czasu pracowałem przez kilka lat w firmie Oracle i tam miałem amerykańską szefową, która nazywała się o dziwo Linda Jackman i ona i Hugh Jackman to akurat mają, znaczy ich mamy są siostrami, chyba tak to było z tego co pamiętam. No taki trochę kombatancki bym powiedział wątek, bo tak jakby wracając do naszej trochę historii, to co robią korporacje, nie czy takie amerykańskie jakby organizacje, znaczy nie tylko amerykańskie, ale w ogóle organizacje, które są mocno sfokusowane na bardzo dedykowane produkty i tak dalej, to co my na tle tych korporacji wykonujemy, to jednak jest taka usługa bardziej sprofilowana, dedykowana. Jednak rozmawiamy z klientem o takich unikalnych trochę dla niego przedsięwzięciach. Mimo tego, że na przykład dostarczamy kilkudziesięciu czy kilkuset .NET deweloperów, to jednak historia każdego z nich jest indywidualna, trochę unikalna. Okej, czyli teraz gdybyśmy mieli płynnie przejść do odczarowania tego research managementu, czym to w ogóle jest? Kto jest tego odbiorcą? Kto właśnie do was trafia i z jakimi problemami? No przede wszystkim w naszym dziale to nigdy nie ma problemów. Są bardzo ciekawe zadania do rozwiązania i od tego wychodzimy. A to raczej marketingowo zabrzmiało. Tak? Mamy całą masę, myślę. Wyzwań i ciekawych tak. zadań do ogarnięcia. Ponieważ słuchajcie, no jeżeli mamy około 300 osób w naszym dziale GBO, no to jest 300 indywidualności. 350. 350, no przepraszam. To słuchajcie, to jest każda osoba to jest indywidualna jednostka, z którą należy porozmawiać,
do niej dotrzeć, to tak się wydaje, że dobrze, to tutaj mamy zamówienie na jakąś pracę człowieka, to ogarniemy, dostarczymy. Z tym się wiąże szereg wyzwań, tak? I od początku, chociażby nawet jeżeli mówimy o zatrudnieniu nowych osób do naszego działu, czy nawet jeżeli już team, który już posiadamy, no to jest to opieka nad tą osobą, czyli mamy warsztat szkoleniowy, współpracujemy z nim, rozmawiamy, co mu leży na przykład, co nie leży, w jakich projektach chciałby się rozwijać. Czyli to są zarówno pokrycie potrzeb szkoleniowych, jak i tak naprawdę resource manager ma za zadanie znaleźć taki projekt wśród portfela klientów, bądź też w nowych, współpracując z handlowcami, żeby ta osoba mogła znaleźć dla siebie zajęcie, które go interesuje. No bo wiadomo, że jeżeli ono go nie interesuje, no to za chwilę nam powie, słuchaj, Marta, dzięki, ale wiesz co, formuła współpracy się wyczerpała i ja bym chciał albo coś innego, albo ja sobie tak naprawdę odejdę. No i to jest 350 takich przypadków do tego zagospodarowania, czyli jest to wyzwanie. No, trzeba powiedzieć, że na przykład robimy też oczywiście różnego rodzaju statystyki. Obsługujemy około 140 projektów różnych przedsięwzięć, do których dedykujemy różne zespoły, osoby mniejsze, większe, znaczy mniejsze, większe grupy. Tych tematów jest na tyle dużo, że one oczywiście mają ten background merytoryczny i praca w GBO nie polega tylko na tym, że zajmujemy się przenoszeniem danych osób z projektu do projektu. Natomiast ona, można powiedzieć, z tej czynności czy z tego rodzaju działania jednak robimy pewną wartość dodaną, dlatego że, jak Marta wspomniała, czasami następuje efekt takiego wypalenia zawodowego. Człowiek już nie może dłużej w danym projekcie pracować albo nie widzi dla siebie pewnej perspektywy, jak miałby się dalej, powiedzmy, rozwijać zawodowo i tak dalej, jakoś tam kompetencyjnie. No to mamy na tyle duży rynek wewnętrzny, że możemy tego kogoś przenieść do innego miejsca, do innego projektu, możemy zaproponować mu inne wyzwanie. Prawda jest też taka, że to, co robimy w GBO, to jest taki outsourcing komercyjny, to znaczy głównie zatrudniamy tu osoby, które są doświadczone i pochodzą z rynku takiego typu rynku freelancerów, gdzie jednak nie mamy za bardzo miejsca na to, żeby szkolić takie osoby. Nie? To, co robi druga część naszej firmy, notabene ciut większa, to są manage teamy. To jest takie miejsce, gdzie pracownicy mają szansę się rozwijać od juniora do jakiegoś tam seniora. Ale chciałem powiedzieć, że płynnie można powiązać jedno z drugim w ten sposób, że osoby, które pracują u nas w GB też mają oczywiście wieloletnie kontrakty, też to są długoletni pracownicy. Ci ludzie w wielu przypadkach też przechodzą do tych manage teamów, tam gdzie mamy sprofilowaną kompetencję dotyczącą określonych technologii, określonych, nie wiem, rodzajów aplikacji i tak dalej, to ci pracownicy też mogą pracować, czy mogą przechodzić też do takich manage teamów, żeby rozwijać się w takim bardzo do siebie podobnym środowisku. Jasne, powiedzieliście 350 osób, 140 projektów, więc zakładam, że to nie tylko zarządzanie jednostkami, ale też jednak zespoły, tak? Tak. Tak się dzieje, że po prostu na przykład u niektórych klientów mamy po 20 parę osób, tak? Oni są dedykowani do klienta, czyli jakby nasza rola jest też współpraca z tym klientem. Jak widzimy, proces takiego budżetowania, planowania na przyszły rok na przykład, tak, zakontraktowania tych ludzi i oni są, tak, mamy specjalizację, albo deweloperzy, albo na przykład DevOpsi, tak, w wąskich takich pewnych wytycznych projektowych u klienta, tak? Bo to, co powiedział Andrzej, manage team, to tak jak mówiliśmy, wchodzi z projektem od początku do końca i po swojej stronie ma analityka, tak, deweloperów, testerów. No my tutaj jakby dajemy ludzi do projektu, do klienta i on współpracuje ściśle z zespołem u klienta. To jest właśnie taka jakby różnica, tak? Więc no trochę tak się dzieje i rzeczywiście, że każdy resource manager, bo jest nas kilkoro w dziale, 4, plus jakby tutaj Andrzej zarządza nami, no ma pewną grupę ludzi pod sobą ze specyficznymi skillami tymi merytorycznymi, no i też jakby nimi też zarządza. Ścisła współpraca tutaj w naszym teamie, jakby i wspieranie się, no to jeżeli mi się na przykład kontrakt skończy dla danej roli, a widzę, że na przykład kolega tam potrzebę ma, no to jest to też takie płynne przejście między resursami, tak, między ludźmi, bądź też osobiście mój człowiek zaczyna 1 listopada właśnie w jednym z manage teamów w projekcie, tak? Czyli jest dedykowany tam, bo jest taka potrzeba, żeby team 3 DevOpsów ruszył z kopyta z pracą, bo jest bardzo poważny projekt. Także tutaj to płynne przejście gwarantuje i
takie też dla naszych tych pracowników w dwie strony, tak zarówno z managed teamów, czy tutaj z GBO, taką wymianę też doświadczeń, nie? Bo czasami fajnie pójść do klienta jako wypożyczony zasób na ten projekt i tam pracować, a czasami jest tak fajnie tu w gronie EUWIK-owym ten projekt prowadzić, więc to daje ogromną szansę rozwoju dla pracowników. Ludzie też mają takie naturalne, bym powiedział, skłonności do tego, żeby pracować w określonych grupach. Lubią realizować projekty w zespole, który sobie wzajemnie ufa, ma jakieś tam doświadczenie i tak dalej. No więc to, co powiedzmy w ramach tego zarządzania zasobami wykonujemy, to też tak konstruujemy te zespoły, żeby dało się w jakiś skuteczny sposób zasymilować danego specjalistę. W ogóle oferta, którą tak naprawdę pokazujemy klientowi, to ona zaczyna się od takiego podstawowego body leasingu, czyli klient ma swoje wymagania, swoje opracowane MVP i mówi, potrzebuje zbudować zespół deweloperski i jakąś tam rolę, 1, 2 czy 5 potrzebuje z zewnątrz, a część mam własnych. Potem jest bardziej taka zaawansowana kwestia, kiedy na przykład mówimy o team leasingu, kiedy dedykujemy określoną grupę do tego, żeby ta grupa zrealizowała jakiś długoterminowy projekt. Długoterminowy to niekoniecznie musi być 5 lat, ale może trwać też kilka tygodni czy miesięcy. I aż docieramy do takiego momentu, w którym klient mówi, że potrzebuje wykonać takie rozwiązanie typu end-to-end. I wtedy najczęściej z tego GBO się już wyłącza i wtedy włączamy kolegów z managed teamu, gdzie jest pewna branżowa ekspertyza i tak dalej, to możemy do tego dołączyć kogoś, kto w całości zbuduje określony taki już bardziej złożony zespół niż tylko sprofilowany na określoną technologię i tak dalej. Właśnie, przeszliście już płynnie do perspektywy klienta i chciałbym trochę złapać ten obraz, kim ten klient jest. Kto do was przychodzi, z jaką potrzebą i czy powinien się jakoś specjalnie przygotować do tego, a w zasadzie dlaczego nie powinien sam zatrudnić sobie programistów, specjalistów z rynku, tylko właśnie przyjść do was po pomoc. I ja bym chciał na przykład być swoim klientem, no po prostu. Każdy by chciał być naszym klientem. No to jest jakby prosta odpowiedź na to pytanie, ale Dużo żeby ją cudownych trochę klientów. uzasadnić, tak, żeby ją trochę uzasadnić, to pewnie powinniśmy jakoś miękko przejść do tego, że jednak outsourcing ma swoją wartość dodaną. I to nie jest tylko tak, że outsourcing w prostym, dla wielu powiedzmy klientów, czy dla wielu inwestorów, outsourcowanie usług wiąże się z takim ryzykiem, że dostawca założy tak zwanego vendor locka, czyli będzie miał pewną kompetencję, czy pełną wiedzę na temat danego rozwiązania. Ona będzie na tyle unikalna, że ten klient się uzależnia w całości od tego dostawcy. No, tym można naprawdę zarządzić. To wszystkie te elementy są takim parametrem komercyjnym, który zawiera się w kontrakcie i wszystkie te rzeczy można sobie tak poukładać, żeby klient tego rodzaju ryzyka uniknął. Natomiast nie da się ukryć, że outsourcing jednak jest pewnego rodzaju swobodą. On daje klientowi czy inwestorowi daje taką możliwość, że wiele rzeczy może zmieniać, może modyfikować, może wstrzymać proces realizacji, może dokonać zmian w strukturze projektu, zespołu i tak dalej. Dużo łatwiejsze ma pole manewru. Oczywiście to jest taka nasza wewnętrzna opinia, ale powiedzmy sobie szczerze, że ona jest niepozbawiona podstaw. Ma dużo większe pole manewru niż zarządzanie własnymi zasobami, które zatrudnia na tak zwany payroll albo, że to są jego pracownicy na etacie. Oczywiście wszyscy klienci, z którymi współpracujemy, mają własne zasoby. Mają własne zasoby, zespoły, czy deweloperskie, czy jakichś testerów. Niemniej jednak wiedzą, ile to kosztuje czasu, rekrutacja, zdobycie człowieka, który także nie tylko i wyłącznie teraz stawia się na merytorykę, ale także na takie miękkie skille, tą behawiorystykę zespołu. Poświęci troszkę czasu. Nawet jeżeli będzie w stanie 1, 2, 3 osoby naraz do zespołu dołączyć, to jest wszystko czas. A czas to jest, tak wiadomo, to jest troszeczkę też pieniądza. Tutaj i nie ma też gwarancji nigdy, że jeżeli nawet nam ta osoba jest rok, pół, powie, słuchajcie, ten 3 miesiące okresu próbnego było mi za mało, jednak chcę odejść, albo jednak chcę coś zmienić, albo żona dostała na drugim końcu, albo mąż dostał na drugim końcu Polski pracę i ja się przenoszę. Nie mamy takiej gwarancji, więc jakby tutaj to, co powiedzieliśmy, to jest takie uzupełnienie się, takie komplementarne do naszych klientów, ponieważ my potrafimy jako GBO, czyli te body leasing, dostarczyć według określonego job description, czyli opisu stanowiska tego miejsca, którego potrzebujemy pracy, kandydata. On jest gotowy, on jest przeszkolony. Proszę zobaczyć, że on ma bardzo ogromne doświadczenie
w pracy z różnymi klientami, z różnymi projektami, w różnych teamach, z różną kulturą, bo mamy klientów z zagranicy także. To nie są tylko i wyłącznie Stany, tak? To jest cały świat praktycznie. Więc jakby to też jest wartość dodana, jak damy taką osobę z body leasingu do naszego teamu, że ona też może, ten team u zamawiającego też może czerpać z tej wiedzy, tak? Więc to są takie naprawdę rzeczy, które są mega na plus. To nie mówimy o tym, że chyba nie mamy nawet takich klientów, którzy mają tylko i wyłącznie 100% body leasingu, no bo to jednak nie. To rzadko się zdarza. No to musiał być taki Rzadko. klient, który po prostu ma swój jakiś tam projekt, jakiś fundusz, który finansuje ten projekt i on potrzebuje tylko tego kosztu zastępczego, wykonawcy kompleksowego, który dla niego to całą pracę wykonuje. Natomiast na rynku występuje jednak takie zjawisko, odwołam się teraz do mojego 30-letniego doświadczenia, że kiedyś jednak pisało się aplikacje szyte na miarę, potem się jednak rynek ewoluował w taką stronę, żeby kupować aplikacje gotowe. No i to właśnie od dużych korporacji. Aż teraz docieramy do takiego momentu, kiedy klient chce jednak pisać sobie aplikację pod swoje wymagania i chce uczestniczyć w tym procesie. Dlatego wszystkie te metodyki zwinne, Agile, Scrum i tak dalej, to jest coś, co my oferujemy. Znaczy, no jako EUWIC w ogóle oferujemy tego rodzaju usługę, to nie różnimy się specjalnie od managed teamów, ale chodzi mi o to, że ta część, którą wykonujemy dla klienta, ona jest dopasowana do jego potrzeb, on bierze udział w tym procesie. Jakby z założenia, a propos tego, co Marta powiedziała, z założenia chce mieć kogoś, jakiegoś specjalistę po swojej stronie, który jest na przykład product ownerem, kontroluje trochę ten proces realizacyjny, moderuje jakoś tam wymagania, moderuje kolejne cele sprintu, czy kolejne tam jakieś etapy realizacji projektu. No i myślę, że to, co robimy w outsourcingu, nie sprowadza się jednak tylko do tego, że dostarczamy tylko taką osobę. Oczywiście można tak to uprościć, nie? Że mamy rolę, która jest odpowiednio... Klienci nas pytają czasami bardzo precyzyjnie o to, żeby na przykład był specjalista, który ma minimum 5-letnie doświadczenie w określonych technologiach i musi mieć określone certyfikacje z określonych umiejętności, czy tam powiedzmy technologii, no to my kogoś takiego możemy mu dostarczyć. Oczywiście nie przesadzam tutaj też, że w 105% to jest dokładnie ten ktoś, że to ma być przystojny blondyn, bo nie zawsze tak do końca jest, ale ostatecznie jednak jesteśmy bardzo dopasowani do tego, czego klient potrzebuje. Jeżeli, zatoczyłem duże koło, ale wracam do tego początku, nie? Że jeżeli kolega klient uważa, że sobie samodzielnie może zatrudnić takiego człowieka, no to musi jednak inwestować w jego szkolenie, w jego rozwój zawodowy, musi wiedzieć, jak ten profil ma docelowo wyglądać, musi mieć metodykę do tego, żeby w ogóle umieć zbadać, czy są jakieś postępy, albo narzucić pewien plan rozwoju tego człowieka, tego pracownika. I na końcu jednak ryzykuje, tutaj już oddaję Ci głos, ale ryzykuje jednak to klient, że jak już wyszkoli tego kogoś, dobrze go przygotuje do tego zajęcia, do którego chce go notabene dedykować, to ten pracownik czasami ma pokokardę i mówi, że spróbuje w innym miejscu. Nie? I ta inwestycja jednak się nie zwróci. Nie? To jest taka trochę... Ona jest naturalna, ona musi występować, ale niestety trudno jest nad nią zapanować. Ważny aspekt, który poruszyłeś. Już chciałam otworzyć usta, ale się powstrzymałam. Nie, Postaram się tak jakby krócej to... Nie, to jest to, co powiedziałeś, że kontraktując sobie, czy nawet manage team, czy tak jak u nas tutaj, czy z body leasingu pewną osobę, to my się umawiamy, to jest taka umowa między nami biznesowa na daną stawkę, tak? Czas, pieniądze. A mając tutaj osobę, tak jak tutaj powiedział Andrzej, oczywiście wyszkolimy ją, ona przyjdzie do nas, to trzeba mieć ścieżkę kariery przygotowaną dla niej. Trzeba mieć ewentualnie możliwości rozwoju, etapy awansowania, co jest związane z pieniądzem, tak? Tutaj jest czasami troszeczkę prostsza droga, biorąc sobie takie osoby jakby z rynku. No i jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się z mojego doświadczenia bardzo ważna, jak się organicznie rozwija firma, nasz dostawca, 1-2 osoby, to jest spokojnie, można sobie wszystko ogarnąć czasowo, ale raptem jak mamy skok, na przykład, że naraz potrzebujemy 20 deweloperów, szybko zrobić jakąś pracę, maksymalnie pół roku, 8 miesięcy, to też jest przestrzeń na tą naszą współpracę, bo tak właśnie tutaj skalowanie bardzo szybkie, tak? I tutaj właśnie to jest taki klient, który jakby wrócił do nas, tutaj Andrzej mi go przekazał ostatnio, gdzie zrobiliśmy pewną rzecz, napisaliśmy pewien produkt, oddaliśmy, i po 5 latach klient powiedział, słuchajcie, ja mam taki duży natłok, że ja teraz potrzebuję, taki zakres pracy oddać wam na maksymalnie 6 do 8 miesięcy. Pomóżcie i zróbcie.
I dobierzcie specjalistów pod mój zakres, tak? I to właśnie na tym teraz to polega. On oczywiście ma swój team i jak najbardziej my go teraz wspieramy, uzupełniamy, nie? Na chwilę może odejdę do tego wątku, jak z tymi pracownikami się zarządza i jaka jest wartość dodana tego, że się jednak tego pracownika dostaje z outsourcingu. Chciałem powiedzieć, że, że w ogóle nasza organizacja, czy ten proces outsourcingu nie opiera się tylko na tym, że to jest GBO i mamy tam powiedzmy 350 osób, tylko jednak korzystamy z zasobów całej naszej grupy. Nie? Jeżeli popatrzymy na same EUWIC, no to mamy już tutaj około 1100 osób, i mamy specjalizację w managed teamach dotyczące określonych skomplikowanych różnych doświadczeń. Mamy też całą grupę, gdzie mówimy o tym, że populacja, z której teoretycznie kogoś możemy rekrutować do naszych projektów, to już jest około chyba 6 tysięcy, chociaż nasze foldery mówią tam ponad 5,5 tysiąca mamy tych specjalistów IT, czy tam inżynierów IT, ale mamy duży wewnętrzny market, nie, który pozwala nam po pierwsze na to, żeby reagować na jakieś wymagania czasami specyficzne klienta, a również też ta giełda też działa w drugą stronę, tak? Pracownicy mówią, że chcieliby zmienić projekt i to nie ma w tym nic jakiegoś, nie wiem, jakiegoś obraźliwego dla kogokolwiek, tylko po prostu chcę w mojej ścieżce zawodowej dokonać pewnej zmiany i szukam sobie innego zajęcia. Za chwilę w ogóle ustawa tego rodzaju wejdzie na rynek, która będzie pracodawcom jakby nakazywała publikację takiego wolnego, takiego wakatu i tak dalej. To jest jakby inna kwestia. U nas to dosyć płynnie się dzieje. Ta informacja nie jest jakąś tam tajemnicą, ale tak czy inaczej czerpiemy z dużego rynku wewnętrznego, nie? Który daje tego rodzaju gwarancję, że klient nie jest w stanie taką masę różnego rodzaju specjalistów sobie wykształcić, żeby móc być przygotowanym na dowolną sytuację. Nie? A z drugiej strony też jest taka dosyć prosta kwestia, że najczęściej nasi klienci, dużo obsługujemy też startupów, takich firm, które inwestują w dany produkt i zakładają, że na tym produkcie będzie osadzony pewien e-commerce, no to ci klienci też się rozwijają razem ze swoim rynkiem, tak? Mają coraz więcej powiedzmy pracowników, coraz większą grupę obsługującą i tak dalej. Dochodzą do takiego momentu, kiedy następuje sprzężenie zwrotne, czyli żeby móc utrzymać firmę takiej skali, trzeba mieć określony obrót, określone kontrakty, określony przychód, revenue, jak to ładnie mówią, Linda i tacy tam różni z jej otoczenia. I wtedy ta sprzedaż wymaga jednak pewnego forecastowania, czy przenoszenia nowych projektów i trudno się jest wycofać z tego, tak? Trudno powiedzieć, mogę ograniczyć teraz zasoby, no bo to się zwiąże po prostu ze zwolnieniami pracowników. W przypadku outsourcingu mamy kontrakt z klientem, w tym kontrakcie są pewnego rodzaju ramy, my jesteśmy na nie przygotowani. Wiemy, że za 3 miesiące projekt się skończy i przygotowujemy dla naszych pracowników, dla naszych wyoutsourcowanych zasobów nowy projekt, a klient mówi, robię sobie przerwę na kilka miesięcy w ramach tam jakiegoś cyklu produkcyjnego. Jasne. Dwie rzeczy sobie zaparkowałem w głowie. Powiedziałeś, że może być ten problem, kiedy nasz klient zainwestuje w rozwój naszego pracownika, czyli swojego pracownika, a on mu odejdzie. Gorzej by było, gdyby nie zainwestował, a on by został. Także jednak, drodzy klienci, inwestujcie w rozwój waszych pracowników. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, z mojego punktu widzenia może występować pewien problem i jestem ciekawy, jak sobie z nim radzicie, a mianowicie Marta, wspomniałaś o umiejętnościach miękkich, bardzo ważnych i wspomnieliście też o tym, że jednak bardzo często jesteśmy uzupełnieniem zespołów klienta. No i właśnie, i definicją zespołu jest to, że trzeba coś robić wspólnie, dowodzić wspólnie i na papierze nam się może ten kandydat zgadzać. Mamy wszelkie potrzebne certyfikaty, doświadczenie i tak dalej. No ale chemii w zespole nie ma. I co wtedy? Czy macie takie przypadki, jak sobie z nimi radzicie? Przede wszystkim jest tak, że nasz klient też prowadzi minimum takie 2 do 3 interwiu. Przynajmniej w moich przypadkach. I to poza tymi technicznymi takimi kompetencjami, które są sprawdzane, autentycznie w ostatnim roku jest sprawdzana behawiorystyka dopasowania do zespołu. I na tym etapie już sobie ewentualnie eliminują osoby, które nie będą pasowały. I mówią mi, nie dziękuję, Marta, nie dziękuję, słuchaj, ja potrzebuję tu innego kandydata. Był dobry, jeśli chodzi o merytorykę, no i rzeczywiście chyba my się tu będziemy powoli też skłaniać ku temu, żeby jak będziemy robić rekrutacje takie nasze też wewnętrzne czasami, to sprawdzać tego naszego kandydata pod tym też względem, tak? Ale to wszystko jednak zmierza do profilowania takiego kandydata, nie? Żeby jednak
czasami też, żeby jednak dopasować projekt, który mamy dla niego, do jego rzeczywistych umiejętności i tak dalej. Osobowości, tak? Bo czasami tym jest taki, że wszystko na ostatnią chwilę, a on lubi mieć poukładane. No to jakby to jest też rola resource'a troszkę, tak? Żeby dowiedzieć się tak dużo o projekcie. No jak pracujesz trochę z tymi ludźmi, no może nie aż tyle lat, co tu Andrzej, ale No nie, ale też tak nie... troszkę krócej, ale jednak wiesz co, ten kontakt z ludźmi, ta ilość pracy na projekcie, ten background, który rzeczywiście się ma z rynku, które się przyniosło ze sobą pracując tutaj, pomaga troszkę, przynajmniej mi, w tym, żeby on się kompletnie nie nadaje do tego zespołu, on się tam będzie męczył i klient też się z nim będzie męczył. Czyli ja na przykład nawet takiego kandydata tam nie wysyłam. My jesteśmy oczywiście jednostką biznesową, ale też jesteśmy tacy tweedowi, jeżeli kojarzysz ze szkockiego rynku, o co to, na czym polega ta miękkość. No, zależy nam generalnie na tym, żeby jednak dopasować jedną i drugą stronę. Jeżeli na przykład nasz kandydat rezygnuje z projektu, to rzadko się zdarza, że on to dlatego robi, bo nie wiem, jest jakiś arogancki, albo na przykład nie chce tego robić, bo ma ważniejsze sprawy i tak dalej, porzuca taki temat. Po prostu nie może w tym projekcie dalej się jakoś tam rozwijać, no nie widzi swojej roli, nie może się realizować, nie potrzebuje czegoś innego. Klienci też często zadają enigmatyczne pytania albo piszą wysublimowane jakieś specyfikacje i potem musimy dostarczyć takiego DevOpsa, designera, programistę, tak, jakiegoś takiego wielofunkcyjnego kogoś, kogo nie ma na rynku. To wynika oczywiście z takiego pewnie oczekiwania, żeby optymalizować jakieś koszty i tak dalej, ale to się nie sprawdza, nie? I to wymaga też tego wyjaśnienia, nie? Jakby dopasowania tego, czym rzeczywiście dysponujemy, do tego, czego rzeczywiście potrzebuje klient. Nie da się powiedzieć, że popełniamy różnego rodzaju błędy w tym czymś, ale potrafimy sobie z nimi, myślę, radzić. Nie uważam, że mamy tutaj idealnych kandydatów i idealne projekty, ale to, co próbujemy robić, to jakby powiązać jedno z drugim, żeby dało się to realizować, tak, żeby dało się ten temat konsumować. No i przy takim wyjściu zawsze jest takie interwiu wyjścia i pytanie tak naprawdę, słuchaj, o co chodziło, tak? I my sobie robimy takie notateczki, że a na tym projekcie na przykład było powiedziane, że będę robił to i to, ale trochę było mi tego za mało na przykład, tak? No to taka też potem jest weryfikacja dla nas, nie? Tu może wtrącę słówko, że tak, że korzystamy jednak ze wsparcia naszego HR-u. Tak, mamy onboarding, mamy różnego rodzaju procedury dotyczące też wyjścia. Jeżeli się z danym pracownikiem rozstajemy, czy on to robi z nami, to jednak no, to nie jest jakaś anonimowa czynność. Nie? No, próbujemy się dowiedzieć, jaki był powód, co w ogóle można byłoby zmienić. Wszystkie tego rodzaju case'y są dla nas tak naprawdę takim no, dobrym przykładem do tego, żeby można było to poprawić w przyszłości. Nie miałem pięknego skrótu. Zmierzam do tego, że GB to jest taki dział, który wewnętrznie współpracuje tak naprawdę z całą firmą. Fajnie jest oczywiście powiedzieć, że jesteśmy takim zastępczym sprzedawcą, jeżeli dyrektowo obsługujemy danego klienta, no ale oczywiście pracujemy z działem sprzedaży, który jest jednak hunterem, nie? Poszukuje tych klientów, tych szans na zewnątrz i wtedy dopasowujemy się do jego tam jakichś deklaracji, oczekiwań, deklaracji po stronie klienta, oczekiwań po stronie wewnętrznej. Także współpraca naszego działu raczej jest takim, no, schlebiam sobie trochę mówiąc, że to jest taki środek tej firmy, ale sformułowanie general business, ono nie wzięło się z tego, że to jest biznes najważniejszy, tylko taki po prostu, taki podstawowy, bym powiedział, nie? Taka podstawowa oferta firmy, czyli software development, to tutaj właśnie się kręci. I chciałbym sparafrazować trochę pytanie, które już zadałem, czyli jak do Was trafić, jak się przygotować na spotkanie z Wami, co jako potencjalny klient, któremu wydaje się, że ma potrzebę dotyczącą usług IT, powinienem wiedzieć, żeby już czuć, że jestem gotowy z Wami rozmawiać i o czym z Wami rozmawiać, albo czy podpowiadacie co nieco podczas takich spotkań. Klienci wystarczy, że wiedzą, czego oni potrzebują. Znaczy nie jakiego rodzaju potrzebują specjalistów, tylko co oni chcą zrobić. Czyli biznesowo... Tak, wystarczy ogarniają, używając ładnych sformułowań, ogarniają wymagania biznesowe, nie? Oczekiwania takie, wiedzą, co jest celem, nie? Mają u siebie product ownera, mają kogoś, kto rozumie, do czego ma zaangażować jakąś grupę ludzi, do czego ich zainspirować i tak dalej, no bo projekty informatyczne, powiedzmy sobie szczerze, to jednak nie jest, kurczę, budowanie tam jakiegoś, nie wiem, czegoś z żelaza, nie? To jednak jest trochę ulotne, trochę wymaga inspiracji, wymaga pewnego rodzaju fantazji, wymaga współpracy z różnymi osobowościami.
Część jest introwertyczna, część ma jakiś taki charakter bardzo dynamiczny. Projekt informatyczny wymaga pewnej ramy. Nie trzeba jakoś go umieć opanować, żeby zebrać odpowiedni zespół, ale też na pewno trzeba umieć sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, co chcę na końcu uzyskać. Nie? Nasi klienci czasami mają nieprecyzyjną w tym zakresie definicję i pomagamy im w tym, żeby trochę jakoś sobie z tym umieli poradzić. Czyli na consulting też można liczyć. Tak, consulting jest naszym chyba jakby podstawowym też produktem. No, często używamy w ogóle naszych ludzi do tego, żeby niekoniecznie programowali, tylko najpierw zajmowali się budową takiego MVP, analizą wymagań biznesowych, analizą jakichś tam procesów wewnątrz firmy. Nie zmierzam oczywiście do tego, żeby programista był analitykiem, chociaż czasami pełni taką połączoną rolę, ale chodzi mi o to, że jednak pomagamy tutaj klientowi odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego tak naprawdę zmierza. I wtedy już jest łatwiej. Wtedy dostajemy określone na przykład role albo określony cel, do którego dąży klient, no i już mamy z górki. Tak, Marta się specjalizuje z tego, co ja wiem, w tym, że Ja zawsze, wiesz co, jeżeli czegoś nie wiem, to ja chciałabym dopytać i wtedy ja mam taki, wiesz, taką listę pytań i wtedy wszystko jest jasne już. Bo to też mi ułatwia i każdemu resource'owi, każdej osobie z nas tutaj w tym dziale, nam to naprawdę ułatwia, bo czasami jest tak, i to też służą takie spotkania pierwsze z klientem, dobra, ja mam taką potrzebę i taką rolę, ale czy to jest dla mnie jako resource managera, czyli body leasing, czy to jest na przykład dla manage teamów? I miałam ostatnio takie bardzo krótkie spotkanie, wysłuchajcie, półgodzinne, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest potrzeba. No i wyszło, że ten pierwszy jakby obszar to potrzeba rzeczywiście body leasingu, bo kilku osób dołożenia do istniejącego zespołu po stronie klienta, a drugi case od początku do końca to już będzie temat dla manage teamu. I to też fajnie jest mieć takie spotkanie, żeby móc to sobie tak określić z klientem i podzielić. trochę jesteśmy też takim hubem w naszej firmie, naszej organizacji, nie? Bo czasami klienci się zgłaszają do firmy, piszą jakiegoś maila na otwartego maila, zaczyna się jakaś rozmowa, jakaś inicjacja i tak dalej. Jeszcze nie wiadomo właściwie, do czego to zmierza. Czasami to wymaga jakichś, nie wiem, spotkań i trochę rozmowy o czymś niesprecyzowanym. Ale też trochę jesteśmy na takim etapie, że delegujemy ten temat dalej. Tak? Mamy swoją taką, można powiedzieć, dziedzinową ofertę, ale nie wszystko jest jednak body leasingiem. Nie wszystko jest taką usługą, którą możemy wyoutsourcować z naszych zasobów. Nie? To raczej dotyczy takich już sprecyzowanych bardziej wymagań. Natomiast najczęściej jest tak, że klient potrzebuje, żeby mu doradzić, żeby mu opowiedzieć o adekwatnych, podobnych takich projektach, rozwiązaniach i tak dalej. I do tego, powiedzmy sobie szczerze, najbardziej się nadaje oczywiście manage team, który ma swoją ekspertyzę, tak jak to już mówiłem wcześniej, ale ma swoje referencje, co najważniejsze. Nie? U nas jest to dosyć trudne, bo mówiąc o referencjach, mówimy, możemy powiedzieć, pierwsza referencja to jest, jak dużo mamy ludzi u danego klienta. Potem możemy powiedzieć, w jakiej branży w ogóle mamy tych klientów. No i możemy iść dalej oczywiście z tymi referencjami, ale zawsze one mają taki dosyć ogólny charakter, taki mówiący o skali, mówiący o, nie wiem, może nawet też poziomie trudności czasami, ale raczej się odnosi do skali. W przypadku manage teamów to jest jednak mowa o tym, że określone produkty potrafimy zbudować. Oczywiście też mamy takie projekty, które mają komercyjny efekt, mają swój koniec i też możemy je tam wskazać. Ale body leasing to jednak opiera się w dużej mierze na świadomości klienta, nie? Który mówi, że wiem, co chcę zrobić i do tego potrzebuję wsparcia. Nie? Czyli pełnicie też czasem rolę takiego widłowego, który decyduje, że to jest temat stricte body leasingowy, tym leasingowy, a to jest jednak temat od zera do końca albo do jakiegoś etapu i powinna się tym zająć jakaś grupa w ramach manage teamu, tak? Widłowy to jest określenie, wydaje mi się. Doradcy, ja bym tak, wiesz, bardziej doradca. Tak, ponieważ wiesz co, czasami nawet jeżeli nawet handlowiec, jak tutaj mówił, jest takim hunterem, który jakby otwiera pierwsze drzwi, no to wiesz, on nie ma czasu na taką specyfikę, tak? On po prostu otworzy drzwi i mówi, słuchajcie, pomóżcie. I to jest takie też bardzo często takie wsparcie, tak? I z tych dalszych właśnie rozmów, i to chyba rzeczywiście jest w naszym dziale, dzieje się tak, że dobra, to zostanie tu, przekazujemy dalej, bo to jest jednak od A do Z, czyli manage team. Chcę nawiązać, Andrzej, do tego, co powiedziałeś o tym specjalnym trochę podejściu do programistów, bo z tego też powodu powstały metodyki zwinne, które są bardzo mi bliskie. I dzięki tobie mi też są bliskie. Dziękuję. Generalnie chodzi o to, że w końcu dostrzeżono, że do osób pracujących kreatywnie potrzeba trochę innego podejścia niż do na przykład pracowników fabryk,
bo ta praca jest jednak niecodzienna, wymaga, tak jak powiedziałeś, trochę polotu i pewnej inspiracji. Słuchajcie, chciałem wam jeszcze tak na koniec zaskoczyć jednym pytaniem, a w zasadzie poprosić was o to, żebyście się podzielili taką jedną inspiracją. Coś, co zostanie z naszymi widzami, słuchaczami. To może być film, to może być książka, to może być jakiś nawyk, który wprowadziliście w życie, to może być jakieś przeżycie, które ostatnio się wam przydarzyło i coś zmieniło w waszym życiu. To otworzyłeś, słuchaj, tutaj taki, bo ten ostatni rok jest mega, mega ciekawy. No ale nie, jeśli chodzi o współpracę tutaj z Andrzejem w tym obszarze, Bo boję się, co będzie dalej. inspirujące tak. Wiesz co, ja wykształciłam i myślę, że bardzo mocno doprecyzowałam techniki zarządzania czasem i priorytetami. Chociaż myślałam, że zawsze jestem z tego dobra, ale tutaj mówię, że tu musiałam sobie podkręcić tak 1000% zarządzanie czasem i priorytetami. Czyli tak, Współpraca z działem sprzedaży to... tak, jest wymagająca czasami. Tak, jak najbardziej, więc jakby szybkość pracy i to, co słuchaj, mogę załatwić naprawdę, to jest ta metoda 2 minut, nie? Że to, co ci wpadnie, jesteś w stanie załatwić 2 minuty, to rób to od razu. Nie odkładaj, bo potem jest, słuchaj, tyle maili, tyle spotkań, tyle wideo, tyle telefonów, że to ci może wypaść, ale ja myślę, że tak. Że tak. Albo wypadnie na pewno. Ja nie wiedziałem, że to jest metoda 2 minut, ale Tak to się nazywa fachowo. parę lat temu to odkryłem, ale stosuję to. Co niestety powoduje, że kurczę, najpierw odgarniam całą masę różnego rodzaju takich spraw, które są... Większość rzeczy jednak można załatwić dosyć szybko, nie? I przy użyciu takiej... Fajna jest ta skramowa w ogóle metodyka programowania, no bo ona też jakby pozwala na to, żeby jedna i druga strona była tu i teraz, nie? Była taka bardziej świadoma, a nie czekamy 3 miesiące na efekt czegoś, po czym ten, co zamówił, pyta, co to tam zrobiliście, jest zdziwiony wynikiem, a też ten, kto wykonał, zdziwiony jest tego rodzaju opinią, bo mówi, dokładnie napisaliśmy czego chcieliście. Zmierzam do tego, że tak, ja mógłbym oczywiście wskazać jakieś, nie wiem, książki, czy nie wiadomo, jakąś listę, tym bardziej, że byliśmy ostatnio na fajnej konferencji i tam wydawało mi się, że to jest nieskończona ilość takich pomysłów na tego rodzaju sugestie. Ale tak, na pewno sugerowałbym, żeby ci, co lubią, to sobie przypomnieli, a ci, co nie lubią, przeczytali sobie tą żółtą książkę o Scrumie, bo to ja czytam tę książkę 2 razy i niezależnie od tego, znaczy za każdym razem odkrywałem na nowo różnego rodzaju rzeczy. Ona jest dosyć, nie wiem, może i beletrystyczna, ale na pewno fajnie ludziom podpowiada, jak można współpracować z grupą. Natomiast sugeruję, żeby może sobie ktoś, żeby jeżeli kogoś interesują takie bardziej filozoficzne przemyślenia i to, co nas czeka, nie wiem, w kontekście GPT i tak dalej, to przeczytaj sobie taką książkę Homo Deus, która to jest trochę jednak się opiera na takich filozoficznych, czy też historycznych jakichś tam przemyśleniach, ale mówi o tym, dokąd jakby zmierzamy. Jesteśmy częścią jakiegoś procesu, w którym się właściwie aktualnie znajdujemy i ci ludzie, którzy się posługują na co dzień agilem, to mówią, nie trzeba tego na nowo definiować, bo po prostu w nim jesteśmy, a dla wielu osób to jest pewnego rodzaju unikalne odkrycie. Tak jak straszy nas trochę ChatGPT, czy on mógłby teoretycznie zastąpić naszego wyoutsourcowanego inżyniera, a to jest praktycznie niemożliwe. Nie? Ten ChatGPT może co najwyżej zastąpić nas w zakresie pisania jakiegoś banalnego kodu, który ma coś załączyć, a nawet niech będzie niebanalny, niech będzie jakiś bardzo skomplikowany, nie chciałbym jakichś wielkich tych specjalistów w zakresie urazić. Niech napisze to oprogramowanie, ale nasz inżynier wie więcej niż tylko ten element tego kodu. Także chyba do tego chciałem zmierzyć. Mam nadzieję, że wam się podobało tak bardzo jak mi, bo to był pierwszy odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że nie ostatni. Dzięki wam bardzo za czynny udział. Dziękujemy za gościnę. Osobiście myślałem, że to potrwa dużo dłużej. Przyjemny czas płynie szybko. Nawet tak krótko było naprawdę miło. Dzięki, do zobaczenia.